Crash Bandicoot nie miał łatwego życia. Uwielbiany przez graczy, a znienawidzony przez ojca PlayStation Kena Kutaragiego, nigdy nie został oficjalną maskotką konsoli Sony. Sympatyczny Yamrai doczekał się kilkunastu gier, wśród których znalazły się wyścigi czy gra rodzinna. Pojawił się też w wielu tytułach na telefony z Javą. Niestety poza klasyczną trylogią, później seria zaliczała spadek z części na część, z dwoma wyjątkami: Wrath of the Cortex i Twinsanity, którym udało się oddać ducha klasycznej trylogii. Activision postanowiło wskrzesić klasyczną trylogię Crasha i powierzyło zremasterowanie trylogii zasłużonemu deweloperowi Vicarious Vision. Mam wrażenie, że momentem, w którym Activision podjął decyzję o wskrzeszeniu marki, było optymistyczne przyjęcie obecności Crasha Bandicoota w czwartej części Uncharted. Insane Trilogy to pięknie zremasterowana klasyczna trylogia Crasha Bandicoota. Dostajemy więc w paku 3 tytuły oferujące wiele godzin fantastycznej rozrywki. Oczywiście z pewnymi usprawnieniami względem oryginału, jednak głównie w kwestii zapisywania i ładowania gry. Pierwszy Crash Bandicoot to geneza powstania bohatera. Poznajemy plan doktora Cortexa, który chce zawładnąć światem za pomocą zmutowanych zwierzaków poddanych praniu mózgu. Crash ucieka z laboratorium i rusza z misją powstrzymania doktora Cortexa. Fabuła gry nigdy nie była mocnym punktem, ale też nie była najważniejsza. Na pierwszy plan wychodziła mechanika i jasne zasady. Crash potrafi biegać, skakać i robić tzw. tornado. Naszym celem jest przemierzenie 3 kolejnych wysp, aby w końcu stanąć oko w oko z Cortexem. Pierwsze, co zachwyca w odświeżonej trylogii, to pietyzm, z jakim przeniesiono poszczególne plansze. Osoby, które pamiętają klasyczną grę, będą zachwycone idealnym odwzorowaniem mapek. Drugą niewątpliwie rzeczą, która rzuca się w oczy, jest fantastyczna grafika. Początek, gdy Crash budzi się na plaży, zachwyca. W tle porusza się leniwie trawa i inne zielsko, wszystko wygląda bardzo plastycznie i bardziej przypomina dokonania Pixara niż grę. Klasyczny Crash to korytarzowe poziomy, to się nie zmieniło. Wciąż biegniemy do przodu, niszcząc skrzynki i zbierając jabłka, które tutaj nazywają się owocami łampa. Poziomy są tak skonstruowane, że ich poziom trudności stale rośnie, choć gra jest uczciwa względem gracza. Na planszach jest sporo dodatkowych żyć, poza tym zebranie 100 owoców daje kolejny żywot i zdobycie na samym początku około 15 dodatkowych żywotów nie jest niczym niezwykłym. Dodatkowo na każdej mapie są plansze bonusowe, które umożliwiają kolejne podreperowanie ilości Yamraiów. Jednak bardzo szybko poziom trudności rośnie, a ilość możliwych prób kurczy się w drastycznym tempie. Poziomy są coraz trudniejsze, a pułapki zastawiane na Crasha coraz bardziej wymyślniejsze. Niszczenie kolejnych skrzyń i zbieranie owoców staje się koniecznością, aby wymęczyć kolejne życie. Plansze od czasu do czasu zmieniają swoją mechanikę. Czasami biegniemy Crashem widzianym z boku, jak w klasycznych platformerach, a innym razem biegniemy w przód ekranu, uciekając przed toczącym się kamieniem. Jest też niezwykle dynamiczna i szalenie skillowa jazda na guźcu. Od czasu do czasu następuje spotkanie z bossem, z których każdy wymaga innej taktyki. Pierwsza część Crasha jest zarazem najtrudniejszą z nich za sprawą 2 irytujących poziomów, wymagających małpiej zwinności i wyrycia ich niejako na blachę. Niestety z pierwszą częścią wiąże się też pewien problem. Crash ma irytującą cechę ześlizgiwania się z platform. W poziomach, gdzie wymagana jest niezwykła precyzja, doprowadza to do szału. I tak zwane chip death są niezwykle częste, co prowadzi do frustracji. Pomaga trochę nam save. Zawsze jeśli nie jesteśmy zadowoleni z przejścia danego poziomu, możemy od save'a próbować jeszcze raz. Problem ze ześlizgiwaniem się z platform nie istniał lub nie był tak uwypuklony w klasycznym Crashu. Wiem, bo sam sprawdziłem na Road to Nowhere i bez problemu udało mi się przejść za drugim razem. Całe szczęście autorzy nie tylko zremasterowali grafikę i mapy, ale umożliwili korzystanie z patentów z klasycznego Crasha. Także działa nadal chodzenie po linach, co niektórym sporo ułatwi przejście przez irytujące poziomy. Dla prawdziwych wymiataczy gra wzorem oryginalnego Crasha stawia wyzwania. Zniszczenie wszystkich skrzyń, aby uzyskać kryształ i zebranie klucza, który otwiera dostęp do nowych obszarów, nie zawsze jest tak proste, jakby się wydawało.
Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back jest w zasadzie sequelem idealnym. Gracz dostaje to, za co pokochał część pierwszą, plus nowe pomysły. Nie zmieniono całej mechaniki, a jedynie jeszcze ją bardziej zróżnicowano. Poziomy, mam wrażenie, są lekko szersze, przez co dają więcej oddechu. Zostały też lepiej zaprojektowane. Crash odwiedza krainę spowitą śniegiem i lodem, gdzie będzie się ślizgał z dużą bezwładnością, popływa na specjalnej odrzutowej desce po wodzie, czy też będzie poruszał się po kratach umieszczonych pod sufitem. Daje się odczuć, że autorzy o wiele bardziej stonowali poziom trudności i kolejne śmierci aż tak nie irytują. Nie ma też wspomnianego wcześniej buga z ześlizgiwaniem się z platform. Pomimo tego nie uznałbym gry jako tytułu łatwego. Wciąż stanowi nie lada wyzwanie dla mniej wprawnych graczy. Do płaczu i zgrzytania zębów doprowadzą Was wyzwania. Oprócz standardowego zniszczenia wszystkich skrzyń dochodzą próby czasowe, wymagające przejścia całego poziomu w absurdalnie wyśrubowanym czasie. Ale jeśli chcesz cieszyć się platynowym pucharkiem od Yamraya, musisz zacisnąć poślady i próbować do bólu. Druga część zdecydowanie jest krokiem naprzód, przynajmniej była na PlayStation. Tutaj nie odczuwa się aż takiego skoku, choć widać, że więcej pary poszło w kreatywność w wymyślaniu kolejnych poziomów, jednak najlepsze dopiero nadchodzi. Crash Bandicoot Free Warped to domknięcie klasycznej trylogii Crasha. To część, w której pomysły i kreatywność twórców znalazła swoje ujście najszerszym strumieniem. Autorzy przygotowali masę dobra dla fanów. Ponownie, nie zabierając tego, za co gracze pokochali Crasha, a znów potężnie urozmaicając rozgrywkę. Efektem jest niezwykłe zróżnicowanie poziomów i ogrom świeżych pomysłów, przez co nawet przez sekundę nie będziesz się nudził. Bez wątpienia trzecia część Crasha robi najlepsze wrażenie. Poziomy, które dzieją się w średniowieczu, urzekają fantastycznym, baśniowym klimatem. Przesuwające się chmury, rzucające cień na rozległe złociste pola robią wrażenie. A to dopiero czubek góry lodowej nowości, które zostały przygotowane. Już kolejny poziom pozwala Crashowi zanurkować w głębinach, co jest zmianą dotychczasowej mechaniki. Kolejną nowością jest wprowadzenie drugiej postaci grywalnej, siostry Crasha, niejakiej Coco. To wraz z nią popędzimy na małym tygrysie po murze chińskim, a także popływamy na skuterze wodnym wśród piratów. Z kolei Crash zasiądzie za sterami motoru, a gra zmieni się w klasyczny wyścig z wykorzystaniem specjalnych przyspieszających platform wzorem serii Wipeout. Sporemu zróżnicowaniu uległy poziomy biegane. Raz Crash przemierza Egipt, by za chwilę uciekać przed wkurzonym dinozaurem. Gracz wciąż jest zaskakiwany kolejnymi pomysłami, co tylko zachęca do brnięcia przez kolejne poziomy, aby sprawdzić, co będzie dalej. Dla wielu, jak i dla mnie, trzecia część to ulubiona pozycja z trylogii. Zróżnicowane pomysły i ciągłe niespodzianki to niewątpliwe zalety tej produkcji. Podsumowując, Insane Trilogy to bardzo dobry remake. To najlepszy remake, w jaki grałem. Bez tanich zagrywek w stylu podbicia rozdzielczości i wrzucenia lepszych tekstur. To gra, która definiuje na nowo trylogię Crasha, ale przy tym zostaje dokładnie tą samą grą. Nie bez przyczyny gra schodzi jak ciepłe bułeczki i dziś trudno ją dostać. Aż chciałoby się więcej takich remake'ów, a Activision ma nosa do wznowień, co podkreśla również świetny remaster Modern Warfare, ale to już historia na inną opowieść. Zastanawiająca jest ta popularność Crasha, ale daje dość jasne wnioski. Gracze są spragnieni niezobowiązujących gier o prostych i jasnych zasadach z przyjaznym sterowaniem. Obłożenie pada dziesiątkami funkcji i danie bohaterowi masę różnych umiejętności, jak widać, nie do końca się opłaca, skoro Crash jest aktualnie jedną z najlepiej sprzedających się gier na PlayStation. Popularność, jak i przychylność graczy i krytyków zdają się potwierdzać oceny na Metacritics. Crash Insane Trilogy to gra absolutnie dla wszystkich. Dla tych, co pamiętają oryginalną trylogię i dla tych, którzy nie mają o niej zielonego pojęcia. Wszyscy będą się przy niej wyśmienicie bawić, bo Crash to gra jasna i przejrzysta, a przede wszystkim tak cholernie przyjemna.